Oj, dzień dobry. Pierwsza noc w ciężarówce, szczególnie po dłuższym czasie, zawsze jest taka, że człowiek nie wie co do czego, nie? To łóżko takie małe, tak się na nim kładzie, człowiek myśli, kurde, spadnę, nie spadnę, jak ja się tu zmieszczę? No i ta noc też była taka, że sama nie wiem, jeszcze nie podjęłam decyzji, ale mam kawę, więc może będzie ok. No więc co? Pokazuje mi nawigacja, bo mamy 6 km dojazdu. Jak teraz wyjedziemy, będziemy za 15:06. Mamy załadunek na 6, więc ja myślę, że to jest ta pora, że odpalamy. W sumie odpaliłam i startujemy, żeby być tak sam raz. To co? Idziemy? Potwierdzę czynna w dni poprzednie od jak 7. Widzicie, czy za wcześnie przyjechałam jednak. O, ktoś mi otworzył. Dobra, jadę, nie, ale gdzie? Niedzielę to założymy, muszę to, żeby było. Od LKW. Idziemy się oglądać. No dobrze, słuchajcie, dowiedziałam się, że to nie tu. Jednak jest na drugiej stronie. Jedziemy na drugą stronę drogi. Że w prawo jest załatwione. Zapowiada się dobrze, ale w zleceniu miałam 12 pasów transportowych. Pani ze spedycji mówiła 8 belek rozprukowych. Ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś miał aż 8. Więc to trochę brzmi jak na wyrost. Powiedziałam, że mam 4. Powinno starczyć. Odwieczne pytanie, czy ja po urlopie potrafię jeszcze cofać. O, idealnie powinno być. Na razie tyle starczy, że mogła drzwi otworzyć. Muszę wam się przyznać, że to mi się naprawdę zapowiada dobry ładunek. Bo waży tonę ostatecznie. Jakiś taki zwijek jakby węży izolacyjnych, coś takiego, nawet nie wiem co to jest. Drzwi otworzyłam, kazał pan podwójkę. Ale ja się pytam, czy trzeba te pasy i to wszystko. Nie trzeba absolutnie. Już ładujemy. Musi dach podnosić? Nie trzeba, to powinno wjechać. To mi się podoba, nie? Płać tam podwójkę, nie oglądaj się. Patrzcie, nawet dachu nie muszę otwierać, bo wchodzi. Jaki to jest piękny. Piękny. Wspaniały. Cudowny. Ojej, to jest ładunek idealny po urlopie. Patrzcie, że jest, nie ma jeszcze wpół do, a ja już surówkę mam załadowaną. Pięknie. To się zdaje wręcz zbyt piękne, żeby było prawdziwe. 7:35, a ja jestem załadowana. I zamiast 4 ton tona. Jejku. Volvi, ale nie będzie dobrze tych trasek, no będzie lekko. My w ogóle będziemy na skrzydłach lecieć, my w ogóle paliwa nie spalimy. Jestem zaskoczona, ale jestem zachwycona. Good, sehr good. Troszkę się przejedziemy, może się zatankujemy i wtedy jakoś, albo ja wiem co, jeszcze tak nie wiem za bardzo co. A, tu kolejka! Jeżeli zastanawialiście się kiedyś nad tym, żeby przejść do Eurowag, ale brakowało wam motywacji, no to mam dla was motywację tym razem. Z kodem Iwona 2025 200 € na każdą zamówioną kartę paliwową Eurowag. Warunek jest taki, że w ciągu 3 miesięcy trzeba na nią zatankować 4000 litrów paliwa. No i wtedy 200 € jest wasze, a tych kart paliwowych możecie mieć dużo. Generalnie Eurowag jest genialny. Multitool transportowy, jest wszystko. Po pierwsze, zniżki na paliwo, które można sobie negocjować. Po drugie, karty paliwowe mają najlepszą dostępną ochronę antykradzieżową. Po trzecie, opłaty drogowe podpięte do systemu, pod kartę. Po czwarte, zwrot VAT. Po piąte, telematyka. Po szóste, TMS. Po siódme, jest już też Office, oprogramowanie. Generalnie jest wszystko w Eurowagu, czego potrzebuje każda firma transportowa. Chociaż ja tak naprawdę uważam, że jeszcze więcej, bo
poza tym, że wszystko ma się w jednym miejscu i zawsze to działa, to macie jeszcze też aplikację. I biznes można trzymać w jednym ręku, dosłownie, i mieć dostęp do wszelkich najważniejszych informacji. A jak się jest kierowcą i właścicielem, tak jak ja, wszystkie karty paliwowe mam w swojej aplikacji. Dostęp do faktur, widzę co mam zapłacone i co mam niezapłacone, jaki jest termin płatności. No i idę sobie na stację i nie muszę pamiętać, jaki mam licznik, tylko po prostu aplikacją uruchamiam pompę i tankuję. Generalnie mega polecam. 15 000 stacji paliwowych w całej sieci akceptacji stacji i oczywiście tą kartą paliwową możecie też płacić na parkingach, na myjniach, na warsztatach. Do zobaczenia w Eurowag. Patrzcie tu, aktywowały mi się 2 nowe kraje. Chorwacja. Jezu, Chorwacja. Nie, no nie Chorwacja, to Szwajcaria i to Bułgaria. Patrzcie, ładnie się przebrałam. Specjalnie na tankowanie na Eurowagu. Zobaczmy, gdzie tutaj się ustawimy dziś do tankowania. AdBlue mamy po lewej. Tu się już ustawiłam, bo widzę, że kolejka jest dosłownie na drodze. To, żeby nie stali na drodze, to ujechałam. Zobaczymy, czy będzie pierwszy, czy nie pierwszy, ale... A jeszcze sobie wody nalejemy, bo tu na Eurowagu też jest woda. Po ile dzisiaj jest paliwa? Zobaczmy. To jest... No. O, 4,40, bardzo ładnie. Po drugiej stronie 4,80. Jest różnica, co? 4,57, czyli wczoraj musiała być taka cena. Czekamy. No dobrze, i ładujemy już sobie. Dobrze, powiem wam, jak ja to wszystko zrobię. Wchodzimy tu. Dobrze. No nie poznaje mnie. Jest, tankuj z Eurowag, rozumiem. Zaczniemy od diesla i jest to 1. Rozpocznij tankowanie. Ja w międzyczasie wyszłam sobie i otworzyłam baki, żeby to szybko poszło, bo jest taka kolejka na drodze, że wiecie, żeby to szło sprawnie. Blokowywuje się. No. I już. Rękawiczki są czyste, świeżo wybrane, ale... Nic nie słyszycie, bo ja tu mam przecież. Dałam sobie, schowałam do robienia zdjęć. Więc no dobrze. W każdym razie powiedziałam, że ja się w takie dni martwię, co tu może pójść nie tak, bo wszystko idzie zbyt dobrze. To jest wszystko zbyt piękne, by było prawdziwe. Dziwne, że to wszyscy tankują. Jak tu jest taka cena paliwa. Znaczy właśnie, cenę paliwa to też zawsze jeszcze można negocjować, więc powiem wam szczerze, że jak u mnie się teraz na bazie stacja zmieniła logo i jest już teraz Eurowag w końcu u mnie na bazie, no to też pierwsze co, to od razu Pani Aniu, jest cena do negocjacji. No zobaczymy, co się da zrobić. No i właśnie zobaczymy. Dzisiaj jeszcze nie patrzyłam. Ale gorąco się zrobiło. Widzicie, rano było zimno, a teraz jest gorąco. A ja się w międzyczasie przebrałam, widzicie, w drugi rękę. Teraz idziemy już prosto na rozładunek. Muszę jeszcze po czasie poogarniać ładunek kolejny. Wygląda na to, że kolejny ładunek będzie od LKW. Ten ładunek jest fajny, co teraz wiozę, widzicie, wszystko idzie idealnie, ale powiem wam szczerze, termin płatności. No to już zapomniałam znowu, że tak jest, bo ostatnich kilka rajek robiłam tylko z LKW, a w LKW termin płatności jest 28 dni. I to jest takie bezobsługowe bardzo mocno. A tutaj termin płatności 55 albo 60 dni. W końcu powiem wam szczerze, ogłoszenie było 55, na zlecenie chyba było 60, ale muszę sprawdzić.
Już tego wszystkiego zapomniałam. Skany trzeba od razu wysyłać na maila, fakturę trzeba wysłać od razu na maila. I w tym wszystkim jeszcze termin płatności liczy się nie od momentu, kiedy ja wyślę te zeskanowane dokumenty do rozładunku, tylko liczy się od momentu, gdy dokumenty oryginalne, papierowe dojdą do siedziby spedycji i odpowiednia osoba je odbierze. Więc jak ja teraz będę 2 tygodnie w trasie, no to widzicie, ładunek będzie rozładowany 29, tak? Do 30, a ja planuję wrócić 8 lub 9, w piątek generalnie po południu, więc nawet jak w piątek wyślę kurierem po południu, to dokumenty dojdą pewnie gdzieś powiedzmy 12. No więc widzicie, 2 tygodnie dodatkowy termin płatności ze względu właśnie na te dokumenty, więc taki jest niestety ten myk spedycyjny, który teraz jest bardzo często wykorzystywany w ciężkich czasach, żeby właśnie jeszcze dodatkowo zyskiwać sobie na płynności finansowej. Każdy kombinuje jak może, dlatego z jednej strony czasami lubię sobie wziąć gdzieś skądś, wiadomo, że dalej, żeby jakaś spedycja, żeby była jakaś znana i pewna, ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że wysłać zlecenie do księgowości. Księgowość musi odesłać fakturę, wpisać do tabelki z terminami płatności zleceń. Ja muszę to odebrać, ściągnąć, załączyć skany i do tego wysłać do odpowiedniej osoby. No i później czekać. I później jeszcze jak wrócę z trasy, to wziąć, spakować tą CMR-kę z fakturą. Nie pamiętam, czy tam jest, czy nie ma, ale często w takich przypadkach jest tak, że trzeba wydrukować fakturę, podbić pieczątką, podpisać i załączyć do tego wszystkiego, więc po prostu kupa papieru, po prostu pójść to wysłać. No taka dużo dodatkowej roboty, ten termin płatności no masakryczny, wyobrażacie sobie? 75 dni termin płatności. A factoring w takim przypadku to tak w kontekście zupełna abstrakcja, nie? Jak nieraz rozmawiam z jakimiś małytkimi przewoźnikami, to w ogóle właśnie nie patrzą na to. Wiadomo, że jak ktoś ma jakąś gigantyczną poduszkę finansową, może nie patrzy na tą taką wartość pieniądza w czasie, natomiast rzeczywiście w takich czasach jak teraz, że przez długi czas ta marża była albo zerowa, albo minusowa dla wielu firm, no to ta poduszka finansowa jednak się zużywała i w którymś momencie wiele firm poszło korzystać z faktoringu, no i patrzcie, jak macie taką minimalną marżę i wtedy jeszcze 4% pożera faktoring, no to się z tego naprawdę już robi cienko, no ale generalnie faktoring to nie myślcie sobie, że ja uważam, że faktoring to jest coś złego, generalnie skoro istnieje, to znaczy, że to jest potrzebne, faktoring jest generalnie bardzo potrzebny, tylko chodzi właśnie o to, żeby zrozumieć, że jak się ma zlecenie, dobrze płatne, ale ma się jednak te 70 dni terminu płatności, to tą wartość należałoby sobie tak obniżyć o jakieś tam 5%, bo te 4% to zazwyczaj się tyczy jakichś tam 30 dni, a tutaj widzicie jeszcze więcej by było, więc tak naprawdę ta stawka realna jest niższa. Bo niby mamy pieniądze, ale ich nie mamy w tym czasie, to wiecie, możemy umrzeć. Możemy umrzeć, świat się może skończyć i zamiast zabalować o te pieniądze, to co? Trzeba robić dalej na nie. Więc tak to jest. Ale muszę Wam powiedzieć, że Eurowag szykuje bardzo fajną usługę, która już jest pilotażowo aktywna w Rumunii. Zawsze jest coś takiego, jak się wprowadza jakiś nowy serwis, ale taki, który jest w dużym stopniu taki IT, wiecie, technologicznie, informatycznie zaawansowany, to zazwyczaj jest tak, że się wprowadza w jednym jakimś kraju i tam się po prostu testuje. Zawsze na początku jakieś błędy się człowiekowi pojawiają. Cokolwiek człowiek w życiu nie robi jednak po raz pierwszy, coś tworzy, to zawsze gdzieś tam się jakiś błąd mały lub większy zdarzy. Dlatego właśnie tak to zawsze się robi pilotaże w jednym kraju i jak w jednym kraju się już wszystko doszlifuje, to się wtedy wypuszcza na kolejne kraje i tak się po prostu wypuszcza usługę na świat, powiedzmy. No i w każdym razie, słuchajcie, Eurowag będzie mieć przedłużenie płatności, terminu płatności za faktury Eurowag, czyli czy za paliwo i za opłaty drogowe. Więc generalnie z tego, co tam jakoś podpytywałam, to na Rumunii jest to 1%. To nie jest żadna nic oficjalnego, nie? To po prostu wiem, że już jest w Rumunii, wiem, że rumuńscy przewoźnicy bardzo sobie chwalą i nie dziwne, bo jeżeli to rzeczywiście by było około 1% to przedłużenie terminu płatności, no to nie ma takich faktoringów. Także musimy jeszcze chwilkę poczekać. Może akurat i do Polski wejdzie jako następny kraj. Ale pamiętajcie, że faktoring trzeba mieć. Ja sama mam kilka opcji faktoringowych.
Zresztą kiedyś Wam opowiadam. Kiedyś nawet przygotowałam taki film, bo jest taka fajna aplikacja Fintech. Ale to jest nawet jeszcze nie faktoring, takiego coś jeszcze innego, ale generalnie świetnie to działało. Świetnie to działało, tylko to spedycja też musi mieć, ale wtedy to mega usprawnia pracę. Jest bardzo klarowne. Ale taki klasyczny faktoring, że po prostu spedycja, której biorę, nie jest w ogóle w żaden sposób powiązana z faktoringiem, to też mam. I też mi się raz na jakiś czas zdarza z tego korzystać, więc polecam się rozejrzeć z jakimś dobrym faktoringiem. Na wszelki wypadek. Żeby później nie brać byle czego, jak się coś zdarzy. Gazujemy. Hej, patrzcie, jak bociany stoją. Myślicie, że on łapie stopa, czy jak? No dobrze, pora na pauzę. Wszystko jest przez to właśnie, że generalnie trzeba zrobić pauzę. 4:29. Przedtem stanęłam na toaletę, ale doszłam do wniosku, że być może, ale w ogóle podjedziemy dzisiaj pod firmę. To może szanse na rozwiązanie dzisiaj są znikome, ale przejdziemy zaraz firmę i zobaczymy, czy tam można spać, czy nie można i tak dalej. Ale pierwsze jedzenie, bo jestem już głodna. Co mam teraz na obiad? Takie coś. Nie chce mi się odgrzewać. To jest moje lenistwo. Czy ja powinnam może tak to zrobić? Nie ma też. Troszkę tego. O. Dobrze. Takie coś. Powiem Wam szczerze, że chciałabym mieć takie coś przez cały kurs czasami. Z jednej strony ja lubię gotować, ale z drugiej strony, żeby gotować w trasie, to lubię mieć wolną głowę, a nie tam, że tu dzwonię, tam dzwonię, tu myślę, jak to zrobić, czy tu, czy tam, i tak wiecie. Lubię gotować, ale jakoś nie zawsze mam na to miejsce w głowie. W sumie na tyle jest dzisiaj gorąco, bo jest 28 stopni, że nawet mi nie przeszkadza, że zimne. Gotowe. Przedtem Volvi miał swoje tankowanie. Teraz ja mam. 15 wykręciłam, czy nie w końcu?
No dobrze, aż się z tego wszystkiego przebrałam, bo jest 28 stopni ciepło. Więc już teraz za gorąco było. 15 minut pauzy minęło, zjadłam. I teraz, proszę Państwa, wiecie co musimy zrobić? 35:33. Musimy sobie ogarnąć ładunek na jutro, bo teoretycznie zrzutka jest na 10, ale będę już dzisiaj, będę próbowała, żeby tam coś podziałać. No i patrzyłam, już sobie sprawdzałam teraz. Bo generalnie to miałam jechać w ogóle do Porto, do Portugalii z LKW, ale kurczę, trochę się to czasowo nie spinam. Już Wam pokażę, bo teraz tak, nagrywam ekran i już Wam pokażę, a zresztą pokażę Wam, jak to w początku wygląda. Jakby nie znacie Load Today Now, to jest giełda wewnętrzna LKW. Dostęp jest darmowy, tylko trzeba się zarejestrować jako przewoźnik. I wtedy ma się dostęp do ładunków. To są takie ładunki od razu od LKW, więc to nie jest tak, że LKW pośredniczy, tylko to są ładunki LKW, co po prostu oznacza, że jest pewny płatnik w skrócie i wszystko idzie przez aplikację LKW, więc jest łatwiej dla kierowcy. Dobra, tylko teraz tak, my idziemy tu, gdzie my jesteśmy, gdzie my się rozładowujemy, wpisujemy sobie po kodzie, nie? Gdzie startujemy? 94 559, tak żeby mieć jak najmniej podjazdu. I sprawdzałam sobie kilka różnych opcji. I była tam, to był ładunek do Francji, bo ja wiecie, generalnie to LKW specjalizuje się w całopojazdowych ładunkach, ale chodzi o to, że na ciągnik plus naczepa. I to jest tak, to. Więc ja, jak sobie chcę coś wziąć z giełdy LKW, ja pierwsze muszę skonsultować z człowiekiem z LKW, czy klient się zgadza na to, żeby... To jest inne, to jest to. Dobra, czyli to jest ten. No dobrze, 5 ton, 1600 euro. 1660 euro, 1246 km. Dobra, i teraz zobaczycie, jak to jest, jak ja już mam potwierdzone jako tandem. Wy, jak macie ciągnik z naczepą, to nie musicie potwierdzić. Ja muszę to potwierdzić, więc bierzemy to. To jest wszystko standard 5. Dobrze. Więc akceptujemy. Dobrze, jest imagination. Volvi. Przyczepa. Tak. Dobrze. Oczywiście nie da nie szybciej niż no change possible. No nic, spróbujemy. 30, a pierwszy to jest kiedy jeszcze raz? No i mamy zlecenie. I widzicie, że tutaj od razu jak mam to zlecenie, to są też alternatywne... O, już widzicie, przyszedł mi mail ze zleceniem. Więc są tutaj już, widzicie, follow-upy, czyli ładunki, które mogę wziąć później, od razu załadować, więc... Tu są jakieś takie... No nic, będziemy radzić, szukać. No dobrze, jak załadunek jest już na jutro ogarnięty, to możemy jechać dalej. Sprawdziłam na Google'ach, że jest opcja spania pod firmą, więc pojedziemy może pod firmę. Może po drodze będzie jakaś fajna stacja niedaleko. Pójdę rano się zapytać. Tak nie wiem, czy walczyć, czy nie walczyć, bo ten ładunek z LKW jest z kolei na godzinę 14 za ładunek. Odjazdu tam było coś 18 km, więc bardzo blisko. Więc nie wiadomo jest, czy jest po co w ogóle walczyć. A też jak przyjdzie mi jeszcze zlecenie w sumie, to jeszcze w międzyczasie sprawdzę. Też jak mi się już załaduje też do aplikacji, będę widziała, czy to jest tak bardzo rzeczywiście awizowe. Te ładunki z LKW, one zazwyczaj są takie bardzo mocno poukładane, więc jak do tej pory to chyba nie pamiętam, czy mi się kiedyś udało coś przyspieszyć. Są bardziej terminowe, chociaż nie, te we Włoszech to się dało. Czekamy, zobaczymy. Jeszcze 2 minuty pauzy i startujemy. Dopiero było gorąco. Pada deszcz, jest 16 stopni. Jest. Tábor
tohle je naše dnešní téma. Vy nám píšete, jaké na ně máte vzpomínky. Tak je to tak půl na půl. Pár z nás napsalo, že jste to neměli rádi. Jako budíček byl 7 ráno, to je v pořádku, ale byly noční hlídky. No, to my se ale taky na těch táborech měli, to nemají jenom skauti. A když... Sytuacja na froncie wygląda tak, że wjechaliśmy właśnie do Niemiec. 78 km do celu, no ale jest korek. Czemu ten jedzie? Lewą stroną. Jak tu są zwężki. Chwilę tędy nie przekraczałam granicy, więc myślałam, że nie ma już tych kontroli. Ale jednak one tutaj w sumie, bo tu wjeżdżamy trójką, no to one tutaj same zawsze były. No tak. No przynajmniej wiem. To jest tak, że jest korek i na środku autostrady stoi budka z policją. I jak kogoś chcą zobaczyć, no to po prostu mówią stop, come here. No dobra, już troszkę jedziemy. No dobrze, słuchajcie, 9:51, już kończymy Tacho. W końcu gdzie to Frigo, czy tu, czy tam, Deutschland. No i tak się to potoczyło. Miałam pojechać pod firmę, ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli rzeczywiście jest ten załadunek o 2:00 i podjazdu jest kilkanaście kilometrów tylko, czyli krótko, to jest ładunek, widziałam, że tak trzeba liczyć jakieś 2 godziny, no to mi się zdaje, że trochę nie ma sensu tak rozpoczynać Tacha jutro rano. Tam niby gdzieś przy firmie, nie przy firmie, w okolicach firmy są jakieś takie miejsca dzikie. Ja pomyślałam sobie, czy ja nie zasługuję na prysznic dzisiaj? Zasługuję czy nie? Bo mi szefowa powiedziała, że mogłabym się umyć w końcu jakoś. No więc tak sobie pomyślałam, że tak zrobię. Że zajedziemy na Autohof, a mamy stąd dosłownie 1,5 kilometra do rozładunku. Wystartujemy sobie, nie wiem, 8:30, 40, tak żeby być na 9, żeby być, wiecie, żeby jednak spróbować rozładować się wcześniej. No i tam, żeby spróbować się załadować trochę wcześniej, aczkolwiek sama nie wiem, wiecie jak to jest. Czasami człowiek próbuje i nic z tego, a czasami próbuje i coś z tego wychodzi. Sama nie wiem co zrobić. No tak czy inaczej mamy blisko. Idę zapłacić i się wykąpię. Czy dziś, czy jutro, jeszcze nie wiem. Trochę mi się nie chce. Ale generalnie mi się chce. No dobra, przyszłam się wykąpać. Bo się spać chcę. Nie trzeba naciskać. Boże, jakie to jest wspaniałe. Ale panu, który zostawi takie coś po sobie, no to ręki mi nie podała. Brzydko, bardzo brzydko. Już mi się nie chciało suszyć. Tam. Gdzie jest ta szczotka? Tu leży. Te ręczniki tyle lat mają, a ja cały czas nie używam innych. Już są zużyte naprawdę, ale w sumie mam nowe, ale cały czas się jakoś dobrze spróbują w trasie. No dobra, można jeszcze krem i w zasadzie można i spać. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel,
Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Tosio Oki,